Czy ludzie, którzy stają się graczami na tej scenie, przypadkiem nie zaczynają uczestniczyć w pewnego rodzaju, nawet na małą skalę, małej piramidzie finansowej? Kiedy wspomina się historyczne zjawisko gorączki złota, często żartuje się, że ci, którzy najlepiej na tej całej gorączce zarobili, to wcale nie ci, którzy jakby to złoto jakoś tam wybitnie dobrze znajdywali, przesiewali, przepłukiwali, wykopywali, tylko producenci łopat i tych misek do płukania złota. Szczególnie ostatnio zastanawiam się, czy pewien fenomen tego typu nie zaczyna mieć miejsca właśnie w świecie karcianek TCG. A szczególnie, oczywiście króla tych wszystkich karcianek, czyli karciankę Pokémon TCG. Generalnie, my już tutaj na kanale wspominaliśmy o tym, że slaby, jeśli chodzi o ich wycenę, w tej chwili osiągają naprawdę niebotyczne wyniki. Teraz mamy ewidentnie okres bardzo gorący, a część takich kart, chase'ów z poszczególnych setów, które są przecież masowo produkowane, osiągają w dziesiątkach takie ceny, że wydaje mi się, że pierwszym właśnie rodzajem tych sprzedawców łopat do gorączki złota to są oczywiście firmy gradingowe. PSA, no i jest to prawo największego. Ludzie, którzy handlują z slabami, szukają kart, robią te grading playe, później sprzedają. Są tak naprawdę na PSA do pewnego stopnia skazani, chyba że ktoś bardzo lubi polowanie na Black Labele i Becketta. Niemniej slaby, pierwszy przykład rzeczy zupełnie około karcianej, która tak naprawdę generuje gigantyczne profity dla firm, które właśnie tym gradingiem się zajmują. Drugą rzeczą, którą sam w sumie żartuję z siebie, bo możecie zobaczyć większość moich boksów, szczególnie starszych, trzymam w akrylowych boksach. Niemniej poziom tego, jak bardzo ludzie zaczęli tego typu rzeczy kupować i to rozpoczynając od akryli na boksy, ETB-ki, ale nawet bundle, najróżniejszego rodzaju case'y na slaby, case'y na case'y i na tym wszystkim jeszcze rotujące talerze, na których te slaby się umieszcza. Ale nie oszukujmy jednak się, że w rzeczywistości stopień tego, jak daleko to idzie i jak często ludzie dużo wydają pieniędzy, kupując z czasem akryl za 30-40 euro na boksa, który jest wart 140-150 euro, to powoduje właśnie tego rodzaju efekt tych łopat z gorączki złota. Ale powodem, dla którego nagrałem ten odcinek i wydaje mi się, że najbardziej takim widowiskowym przykładem tego, gdzie ja dostrzegam ten fenomen, są oczywiście najróżniejsze card show. Tak naprawdę w każdym większym kraju europejskim mamy kilkanaście show w ciągu roku. Praktycznie co miesiąc takie show się odbywają. No i oczywiście w tej chwili, tu i teraz, mają gigantyczne zainteresowanie. Sama idea card show, czy różnego rodzaju kolektikonów, tego typu wydarzeń, ja uważam, że jest fenomenalnym elementem tego hobby tak naprawdę od wielu lat. Tak naprawdę pojawia się pytanie o tym, czy skala, którą zaczyna osiągać to zjawisko, jest tak naprawdę racjonalna. I czy ludzie, którzy stają się graczami na tej scenie, przypadkiem nie zaczynają uczestniczyć w pewnego rodzaju, nawet na małą skalę, małej piramidzie finansowej. Dlaczego tak się dzieje? Na seed produkcie wiele wzrostów cen dla mnie osobiście dalej utrzymuje się w granicach takiej racjonalności. Pewnie anomalii można by powiedzieć, ale dalej jednak jakichś tam racjonalnych ramach. Natomiast jeśli przyjrzymy się wielu singlom, a ja większości swoich singlów i singli slabów tak naprawdę pozbywałem się w dużej mierze już w ostatnich miesiącach. Miałem niewielką kolekcję. Te kilka kart, powiedzmy, które miałem, często osiągały ceny, które dla mnie wydawały się już zbyt duże, ale tak naprawdę o tym, że mamy do czynienia jednak z pewnego rodzaju nienaturalnym zjawiskiem, to przekonałem się właśnie obserwując te zachowania z card show. Między innymi
pojawienie się coraz większej liczby właśnie takich mini vendorów. Mini vendorów, którzy oprócz kart show zaczynają okupować też najróżniejszego rodzaju grupki, głównie facebookowe, w pewnym sensie też często redditowe. No i tacy wolni strzelcy coraz częściej ogłaszają skupy kolekcji, no bo człowiek zastanawia się, w jaki sposób wejść w ten cały biznes karciany, no bo oczywiście karty super, teraz wszystko idzie ekstra, karcianki się rozwijają, wszyscy są zadowoleni, świetnie się sprzedają. No i oczywiście dużo osób myśli, o, ja lubię karty, lubię grać w karty, fajnie zrobię biznes wokół kart. Natomiast często taki prawdziwy biznes wokół kart, czyli nie wiem, tam rozsortowywanie bulku, sprzedawanie tego w jakieś tam drobne single, pakowanie tych wszystkich przesyłek, no to jest często ciężka i żmudna praca. Chyba że się skalperem operuje się bez podatków i po prostu flipuje się pod Walmartem, no to oczywiście to też do pewnej skali działa, no ale jeśli ktoś w ogóle myśli o jakimkolwiek takim powtarzalnym modelu biznesowym, no to często pojawia się właśnie taki pomysł, że zostanie traderem singli. No i ci traderzy singli oczywiście muszą rozpocząć od tego, że muszą nakupić inwentory. A żeby nakupić inwentory, ogłaszają się w internecie, kupują karty często za 80 czy 85% wartości. No i tam zawsze ta cena 80%, albo w jednym wypadku, jak mówiłem, jest po prostu totalnym skamem i rzeczywista wycena jest bliżej 60%, ale te 80% jest pewną reklamą, bo na niektórych kartach bardzo płynnych to może być 80%, a z drugiej strony są właśnie ludzie, którzy są gotowi skupować te karty po 80 albo nawet 85% wartości. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o wiele singli, a niektórych naprawdę porąbanych singli, których nikt w ogóle nigdy nie widział, z absurdalnie spekulacyjnymi cenami, singli, które nie budziły żadnego zainteresowania, single, o których po prostu dużo się mówi, albo padł jakiś post redditowy, ktoś wykupił 40 sztuk z TCG Playera, cena poszybowała o 60%. Jak w singlach czeka Was tak absurdalna ilość pułapek tego, jak można kupić bezsensownie kartę, jeśli nie wie się co i jak się kupuje. Już nie mówiąc o podróbkach, ale to też spotyka tak naprawdę większość ludzi do pewnego stanu. Problem z oceną stanu karty, zbyt duża wiara w to, jak karty mogą grade'ować, czyli tak jakby liczenie na te wirtualne dziesiątki, podwyższanie gdzieś tam ceny, jaką ludzie są w stanie zapłacić za różnego ceny karty. Płacenie 60, 70, 80% marketu dla jakichś przedziwnych kart. No i ci wszyscy początkujący traderzy, którzy marzą o tej wielkiej karierze związanej z kartami, o tym, że będą jeździli po tych kart show, skupywali, handlowali, na każdej karcie zarobią 25%, 20%, ale może ktoś znegocjuje to tylko 10-15%. Wpadają w pewnego rodzaju takie absurdalne trybiki, jak chomik w klatce kręcący się w tym absurdalnym kółku, wykonując coraz więcej praktycznie bezpłatnej pracy, ryzykując tak naprawdę w gigantycznym stopniu kapitał pomrożony w kartach, których często nikt nie potrzebuje, a w przypadku jakiegokolwiek problemu praktycznie niemożliwe do upłynnienia. Większość tych traderów rozpoczynających tę karierę rozpoczyna jednak od podróżowania, tak, po wszystkich tych kart show, ponieważ jeśli wydałem kilkanaście tysięcy euro na zakup kolekcji, płacąc tam 80-85% jej wartości, kupując przedziwne karty, to muszę zacząć się jakoś upłynniać. Zaczynam jeździć na te kart show. Każde kart show to oczywiście koszty pociągu, samochodu, samolotu, transportu kart, ryzyka uszkodzenia, noclegu, stolików, jedzenia bardzo drogiego w trakcie, kradzieży na tych stanowiskach. To wszystko są czynniki, które sprawiają, że na koniec większość tych traderów operujących singlami, które po prostu przypadkowo wpadło im do ręki, zdają sobie sprawę, że pracują trochę za darmo. Czy to nie przypomina Wam właśnie trochę tej historii z gorączką złota i łopatami? Wydaje mi się, że jest stosunkowo dużo w tym analogii, ale jeśli ktoś wyciąga z tego taki wniosek, że może to doprowadzić do jakiegoś gigantycznego krachu, rynek Pokemonów, każdych kart jest poniekąd powiązany trochę z wysoko spekulacyjnymi asetami. No jeśli ktoś pakuje pieniądze w towary czy karty, licząc tak naprawdę na długoterminowe zyski wynikające z wzrostu
wartości kolekcjonerskiej i dość spekulacyjnego założenia, że popularność w dłuższym czasie będzie się utrzymywać lub rosnąć, no musi do pewnego stopnia liczyć się ze spekulacją tego, że może dojść do jakiegoś tąpnięcia na 20, 30, 35%. No ale na giełdzie S&P 500 też może spaść o 20-25%. To właściwie co roku od czasu pandemii powtarzamy, że ta giełda wydaje się trochę przeszacowana i kolejne czynniki pokazują, że tak jest. No ale tak naprawdę próba przewidywania momentu krachu jest chyba niemożliwa, tak samo w kartach, jak i na giełdzie. Więc rada ode mnie jest taka, że na rynku karcianym w ogóle dalej jest bardzo dużo okazji. A single, szczególnie nie takie, które kupujemy dla siebie, tylko bardziej z opcją na flip. Słuchajcie, policzcie te rzeczy sobie na kartce. Policzcie sobie, co realnie w tym biznesie rotuje, jaka jest płynność tej gotówki, jakie są możliwości korzystania z okazji i wylistujcie wszystkie ryzyka. I wtedy zastanówcie się, czy raczej to wy w tym biznesie wyciskacie go jak cytrynę, łącząc hobby i pracę, a może właśnie wręcz przeciwnie, kupujecie kolejne łopaty i miski, wyciągając złoto z rzeki praktycznie po kosztach. Jestem bardzo ciekawy waszych opinii. Dajcie nam znać koniecznie w komentarzach. Trzymajcie się.